Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem instalację wodną, która obejmuje takie pomieszczenia jak łazienka, kuchnia. Partnerem tego filmu jest firma TC, jest ona producentem sprzętu sanitarnego, który obejmuje szeroki wachlarz produktów. W tym filmie pokażę Wam rurkę typu TC Flex. Jest to rurka PEX w osłonie z aluminium, którą można wykorzystać do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wielu innych. W filmie zobaczycie, jak remontuję łazienkę i kuchnię, czyli to nie będzie taki film, że mam wszystko proste, nowe, tylko w tym filmie będzie właśnie pokazane, jak zbudować instalację wodną w domku z lat 80. Jeżeli popatrzymy sobie na rurkę, którą użyłem w instalacji, no to tak, od samego środka mamy materiał nazywany PXC. Na tym materiale jest nałożony środek, który polepsza przyczepność PEX-u do aluminium. No i na tym środku jest osadzone aluminium. Na aluminium też został osadzony ten środek, który polepsza przyczepność, i na zewnątrz rurki mamy warstwę ochronną białą. Dlaczego wybrałem właśnie ten typ rury w osłonie z aluminium? Jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, no to mają one znacznie większe wydłużenie pod wpływem temperatury. Jeżeli wybrałbym tańszą rurkę bez tego pancerza aluminiowego, no to rozszerzalność cieplna byłaby 7,5 razy większa niż tego z aluminium. Rurkę TC Flex można wyginać w rękach, nie potrzebujemy do tego żadnych narzędzi, musimy tylko przestrzegać zasady, że promień nie może być mniejszy niż 5 średnic rurki. Tak jak tutaj widzicie, wydrukowałem sobie takie wzorce, żeby Wam pokazać, jak maksymalnie taką rurkę można zgiąć. I teoretycznie, gdybym chciał na maksa zginać te rurki, to tym wzorcem bym sobie przykładał do łuku i sprawdzał, czy przypadkiem za mocno nie zgiąłem takiej rurki. Jeżeli chcemy bardziej mocno zgiąć taką rurkę, no to lepiej jest po prostu użyć kolana. Jeśli chodzi o ten system, no to mamy dwa typy kolana. Podstawowy z nich, no to jest takie ostre 90 stopni. Są też dostępne kolana, które znacznie redukują opory w przepływie wody. I one mają taki bardziej łagodny łuk. Ja użyję właśnie tych kolan. Do dyspozycji mamy także szeroką gamę różnego typu trójników i oczek przyłączeniowych. Jeśli chodzi o średnicę rur, no to w takich domkach jednorodzinnych, no to najczęściej występują takie średnice rur jak 15 ze ścianką 26, 17 ze ścianką 2,75, 21 ze ścianką 3,45 i 26 ze ścianką 4. Ja w moim projekcie użyłem rury 32 ze ścianką 4. Jeżeli chodzi o złączki w systemie TC Flex, no to są one wykonane z różnego typu materiałów. Mogą to być złączki mosiężne, wysokiej jakości złączki z brązu i złączki z tworzywa sztucznego. Ja w swojej instalacji zainstalowałem złączki z brązu. Rury można kupić od razu w osłonie termicznej, ale muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tą osłonę, to jest ona taka podstawowa. Tego typu osłonę można używać tylko w pomieszczeniach, w których na przykład dookoła tej rury wszystkie pomieszczenia są ogrzewane. Jeżeli chcielibyście zaizolować taką rurkę, która idzie przez pomieszczenie nieogrzewane, no to trzeba użyć znacznie grubszej izolacji. Jeśli chodzi o ten mój projekt, no to wszystkie rurki idą jak gdyby w pomieszczeniach ogrzewanych i nie ma takiej restrykcji, żeby te rury znacznie bardziej docieplić. Ta warstwa izolacji to jest takie minimum, jakie musimy zastosować. Rury TC Flex można kupić od razu w izolacji termicznej, w kolorze czerwonym albo w kolorze niebieskim. Aby połączyć rurę TC Flex ze złączką, na przykład z trójnikiem albo innym elementem układu, musimy posiadać odpowiedni pierścień zaciskowy. Do każdej średnicy rury musimy mieć odpowiedni pierścień. Dodatkowo, żeby wykonać takie połączenie poprawnie, musimy posiadać komplet narzędzi. Można mieć narzędzia ręczne, jak i napędzane silnikiem elektrycznym. W tym filmie zobaczycie, jak pracuję na narzędziach ręcznych i tutaj Wam pokażę walizkę z podstawowymi narzędziami. Za pomocą tych narzędzi możemy zaciskać rury od średnicy 16 do 32 mm średnicy. W zestawie znajdują się 4 komplety
kalibrownic do rur, 4 komplety uchwytów do zaciskania tulei, przyrząd do kalibrowania i zaciskarka do tulei. Na przyrząd do kalibrowania nakręcamy odpowiednią końcówkę. Jeżeli chcemy kalibrować rurę 32, no to nakręcamy końcówkę 32. Na przyrząd do zaciskania zakładamy szczęki o odpowiedniej średnicy pasującej do zaciskanego złącza. Jeśli chodzi o narzędzia, przyrząd do kalibrowania ma taki stożek. Warto jest, żeby ten stożek był posmarowany taką cieniutką warstwą smaru. Chodzi o to, żeby on płynnie po prostu przesuwał się po elementach, które są rozwierane w głowicy kalibrującej rurę. Smaru musi być minimalna ilość, tak żeby nie wydostała się na zewnątrz i nie zabrudziła rurki. Jeżeli nałożycie za dużo smaru, no to potem trzeba odtłuścić tą głowicę kalibrującą. Jeżeli chodzi o przyrząd do zaciskania, no to po założeniu szczenek trzeba się upewnić, że te bolce, które trzymają szczęki, przeszły na wylot. Jeżeli nie dociśniecie ich dobrze, połączenie będzie niepoprawne. Oprócz tych narzędzi, które teraz widzieliście, trzeba posiadać jeszcze specjalne nożyce do obcinania rur. Bardzo ważne jest to, żeby te nożyce cięły rurkę prostopadle. Jedną z ważniejszych rzeczy, którą musicie wyrobić sobie podczas pracy właśnie z tym systemem, to jest to, żeby pomimo tego, że możecie z drugiej strony tulejkę nałożyć na rurkę, żeby zawsze ją wkładać. Taki nawyk znacznie ułatwi Wam pracę. Pierwsze dobieramy tulejkę do rury, nasuwamy ją na rurę, wkładamy przyrząd do kalibrowania i ściskamy go jednym takim pewnym ruchem. Doświadczeni hydraulicy mówią, żeby tą rurkę jak gdyby do połowy zacisnąć, obrócić o kąt i dokończyć jak gdyby kalibrowanie. Jeżeli będziecie tą rurkę rozciągać przy temperaturach poniżej 0 stopni, no to warto jest to kalibrowanie wykonać powoli, tak żeby ten materiał zdążył rozciągnąć się pomimo tego, że jest rozciągany w niskich temperaturach. Jeżeli zrobicie to szybko, rurka może pęknąć i po jakimś czasie będzie przeciekać. Dlatego ja wolę podgrzać pomieszczenie i wykonywać takie instalacje w temperaturze pokojowej. Gdy końcówkę rurki mamy już skalibrowaną, wsuwamy w rurkę złączkę i za pomocą zaciskarki nasuwamy pierścień na złączkę. I tutaj jeśli pierścień dojdzie już do tego kołnierza, no to nie dociskamy na siłę. Tyle wystarczy. Narzędzie do zaciskania jedną rączkę ma taką uchylną. Jest to po to zrobione, żeby podejść jak najbliżej do ściany podczas zakuwania złączki. Czyli zginamy tą rączkę i kilkoma ruchami zaciskamy złączkę. Jeżeli mielibyście przyrząd elektryczny do zaciskania, no to znacznie bliżej on przy ścianie może zakuć złączkę. Jeżeli mamy trójnik z wyjściem na przykład 20-25 i po boku 16, no to musimy 3 razy zmienić głowicę i szczęki zaciskające, żeby zakuć taki trójnik. Czasami zdarza się, że zakujecie złączkę w złym miejscu lub po prostu musicie coś zmienić. Żeby odzyskać taką złączkę, na przykład trójnik, no to musimy liczyć się z tym, że musimy jak gdyby ten trójnik wyciąć z instalacji. Ja obcinam ten trójnik tak, żeby rurki wystawały około centymetr i za pomocą opalarki podgrzewam trójnik, podgrzewam pierścienie. Podczas rozmontowywania takiej złączki trzeba ją trzymać w jakichś szczypcach. Chodzi o to, że ona nagrzeje się do dużych temperatur i w rękach nie da się jej utrzymać. I za pomocą drugich, nie wiem, kombinerek lub szczypiec ściągamy tulejkę. I z takiego złącza odzyskujemy tylko na przykład trójnik, natomiast tulei nie wolno użyć do ponownego zakucia. Czasami zdarzy się tak, że będziemy musieli rozkuć tylko jedną złączkę. No i tutaj gdybyśmy chcieli zrobić to na gorąco, to jest niemożliwe, ponieważ cała złączka się nagrzeje i wszystkie przyłącza puszczą. Dlatego ja czasami ryzykuję i za pomocą multinarzędzia rozcinam pierścień i ściągam rurkę z tego złącza. Najważniejsza tutaj jest
zasada, żeby nie uszkodzić na złączu tej powierzchni, z którą współpracuje rura. Jeżeli ją natniecie, no to cały trójnik jest do wyrzucenia. Przy tej rurce ona jest bardzo gruba, trzeba się po prostu postarać, żeby wjechać zbyt głęboko narzędziem. Podczas dobierania właśnie kształtek do tej instalacji najwięcej czasu zajęło mi rozplanowanie ułożenia właśnie w łazience i w kuchni wszelkiego typu przyłączy. Przed przystąpieniem do budowy rurociągu musimy mieć już te punkty, gdzie będzie zlewozmywak, gdzie będzie umywalka, gdzie będzie prysznic czy wanna. Te elementy musimy już mniej więcej mieć określone. Często zdarza się, że klient jeszcze nie ma projektu pomieszczenia, gdzie te wszystkie elementy będą rozmieszczone. W takich przypadkach trzeba zostawić znaczny nadmiar rury, żeby w późniejszym okresie inne ekipy mogły sobie z tą rurą poradzić. Jako że ja jestem klientem i sam sobie będę budował ten rurociąg, no to pomontowałem wszystkie baterie podtynkowe, zestaw prysznicowy podtynkowy. Oczywiście, tak jak widzicie, było kilka zmian, musiałem przesuwać w lewo, w prawo, ale ostatecznie instalacja będzie wyglądać tak. W filmie w kilku miejscach widzieliście, jak zakładam takie specjalne kapturki na złącze. No i chodzi o to, żeby te złącze podczas montażu tej baterii podtynkowej, potem kucia pod rurki, to złącze się nie zabrudziło i wnętrze tej baterii. Dlaczego czystość jest taka ważna? Ponieważ jeżeli wejdzie pył między tą rurkę a złączkę, no to jest to niekorzystne dla złącza. Dodatkowo, jeżeli się wam nasypie piasek do takiej baterii, no to będziecie musieli ją na samym początku odkręcić i wyczyścić, przepłukać. A to jest dodatkowa praca i niepotrzebny stres. Dlatego ja po wkręceniu złączek na pastę do uszczelnienia i pakuły zakładam kapturki i mogę być spokojny, że żaden brud tam się nie dostanie i że podczas budowania instalacji wodnej wszystkie zabezpieczone końcówki będą gotowe do zaciskania. Jeżeli kupiliście rurkę już w osłonie izolacyjnej, no to warto jest dokupić sobie jeszcze dodatkowej izolacji. Chodzi o to, że jak będziecie nasuwać tą izolację na złączki, na przykład na trójniki, na kolanka, no to z czasem tej izolacji wam będzie na rurze ubywać. A tak jeśli obetniecie rurę na równo, możecie przesunąć tą izolację i dołożyć izolację, którą zakupiliście osobno. Pomimo tego, że izolacja będzie dość mocno nasunięta, trzeba te połączenia izolacji zakleić taśmą. Chodzi o to, że potem te instalacje w podłodze czy w ścianie będą zatynkowane czy zalane betonem i tak naprawdę nie wiemy, jakie substancje znajdują się w danego typu materiale budowlanym. Może się okazać, że jest tam jakaś substancja, która wchodzi w reakcję ze złączką czy z rurką. Dlatego jeśli zakleimy takie złącze na przykład na trójniku szczelnie, no to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ten materiał budowlany będzie miał styczność ze złączkami czy rurką. W instalacjach właśnie z tworzywa sztucznego bardzo ważne są punkty stałe. Ja tutaj mam bardzo małą instalację, czyli teoretycznie tych punktów stałych będę miał mniej niż w instalacji, która ciągnie się po kilkadziesiąt metrów. Wcześniej wspominałem wam o tym, że te rurki pod wpływem temperatury rozciągają się i kurczą, jeżeli je ochłodzimy. I jeżeli byśmy mieli przyłącza do grzejników rozciągnięte na 100 metrach i trójniki znajdowałyby się od siebie w odległości 5 metrów, no to jeżeli policzymy sobie, jak ta rura by pracowała, no to mamy pewność, że po pewnym czasie ta instalacja zacznie przeciekać. Dlatego, żeby temu zapobiec, musimy w instalacji przewidzieć punkty stałe. W mojej instalacji punktami stałymi są trójniki. Jak pewnie domyślacie się, że bardziej będzie pracowała instalacja ciepłej wody użytkowej niż zimnej. Dlatego instalacji ciepłej trzeba się z większą jak gdyby dokładnością przyjrzeć. Jeżeli w tym systemie będziecie robili ogrzewanie, na przykład podłączali grzejniki, no to punktem stałym będzie też przyłącze pod grzejnikiem. Dlatego trzeba to uwzględnić w projekcie. Jeżeli nie macie pewności, gdzie taki punkt stały zastosować, no to najlepiej jest zadzwonić do specjalistów z firmy TC i oni wam podpowiedzą właśnie, gdzie te punkty stałe rozmieścić.
Oczywiście te informacje, które Wam podałem, no to jest mała część tego, co powinniście wiedzieć, dlatego warto jest ściągnąć sobie ze strony producenta instrukcję techniczną. Link będzie zamieszczony w opisie filmu. Dodatkowo trzeba też przyjrzeć się problemowi namnażania bakterii w takich instalacjach, jak zrobić taką instalację, żeby nie miała martwych punktów, bo to jest bardzo ważne. Od tego zależy Wasze zdrowie i zdrowie osób, którym tą instalację budujecie. Dlatego trzeba poświęcić więcej czasu na ten temat. Jeżeli chodzi o instalację, którą ja będę budował, na tej ścianie będą dwie umywalki połączone w jedną. Baterie są podtynkowe, dlatego wcześniej musiałem do nich zamocować złączki do systemu TC Flex i zabezpieczyć je specjalnymi kapturkami. Do każdej z baterii zimną i ciepłą wodę doprowadziłem rurką 17 mm średnicy zewnętrznej, natomiast trójniki, które rozdzielają na te dwie baterie, zasiliłem rurką 21 mm średnicy zewnętrznej. Nie chciałem mieć takiej sytuacji, że jedna osoba odkręciła sobie wodę na maksa i obok druga osoba odkręciła wodę i ta pierwsza osoba poczuła znaczny spadek przepływu wody, co jest takie niekomfortowe. Dalszym elementem, który chciałem zasilać, była bateria podtynkowa termostatyczna do prysznicu. Do tej baterii puściłem też rurkę 21 mm średnicy zewnętrznej i tu musiałem wykorzystać trójnik z jednym jak gdyby wejściem pod rurkę 26 mm i dwoma wyjściami pod rurkę 21 mm. Z tej baterii termostatycznej do oczek puściłem wodę w rurce 17 mm średnicy. Od tych dwóch trójników rurka już jest bardzo gruba, to jest 26 i żeby tutaj ją ładnie zakręcić, użyłem kolanek 26. Jeżeli chodzi o te elementy, które były wkręcone w te baterie podtynkowe, no to zostawiłem tam wolną przestrzeń, żeby w razie próby ciśnieniowej można było zobaczyć, czy te złącza ciekną w tym miejscu na połączeniu właśnie gwintowym, czy nie. Po teście na szczelność tutaj jeszcze dołożę izolacji. Na rurze 26 zamontuję trójnik, który przelotowo będzie łączył dwie rurki 26 mm i odejście na bok będzie pod rurkę 17 mm. I będą to odejścia pod podtynkowy zestaw WC. Od razu tutaj wyjaśniam, zarówno na ciepłej i na zimnej wodzie będą te odejścia, ponieważ w przyszłości planuję zamocować taką toaletę, która wymaga podłączenia zarówno zimnej i ciepłej wody użytkowej. Dalej rurki przechodzą przez ścianę do kuchni. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o instalację wodną, no to jest wszystko tutaj, co będę miał zamontowane. Teraz znajdujemy się w kuchni. Zaraz po przejściu przez ścianę zamocowałem 3 kolanka. Rury w kuchni będą szły pionowo w dół i z tych rur zrobię odejście pod ciepłą i zimną wodę użytkową do zlewu i do zmywarki. Jeśli chodzi o zlew, no to na bok było odejście rurką 17. Jeżeli chodzi o wodę zimną, no to będzie tutaj już podpięta zmywarka i bateria zlewozmywaka, dlatego użyłem rurki 20. Jeżeli chodzi o wodę zimną, no to tutaj trójnik przechodzi już w dół w rurkę 32. W tym miejscu wykorzystałem trójnik od spodu na rurkę 32, u góry na rurkę 26 i odejście w bok na rurkę 21. Potem instalacja schodzi przez strop do pralni, w której znajduje się główny zawór zimnej wody. Rura bezpośrednio jest wpinana przy łącze zimnej wody w rurkę miedzianą 28 i jest to zrobione za pomocą zaworu, śrubunka i złączki wkręcanej 1 cal. Jeżeli chodzi o wodę ciepłą, no to jest ona przyłączona do instalacji za pomocą złączki 3/4 i końcówki do zaciśnięcia rurki 26. Powrót cyrkulacji ciepłej wody jest zrealizowany rurką 17 mm. Na końcu tego elementu znajduje się pompa Grundfos,
która będzie odpowiedzialna za pompowanie wody w tym układzie cyrkulacji ciepłej wody. W pralni podłączone są też dwa trójniki z odejściami pod rurkę 17 i będą one zasilały małą toaletę. W tej małej toalecie będzie część instalacji starej, która została połączona z nową instalacją za pomocą takich nakręcanych złączek. Wymiana tej instalacji wodnej w tym małym pomieszczeniu jest niemożliwa, ponieważ wiązałoby się to z kosztami ułożenia nowych płytek. Można powiedzieć, że instalacja jest już gotowa. Zanim zatynkujecie cokolwiek, trzeba sprawdzić, czy ta instalacja jest szczelna. Wszystkie oczka, które zamontowaliście, trzeba uszczelnić za pomocą takich korków, kolor czerwony i niebieski. Te korki wkręcamy z uszczelnieniem gumowym. Trzeba o tym pamiętać, że jak gdzieś uszczelka wam się zgubiła, no to sam korek będzie ciekł. Musi mieć on uszczelkę. Jeżeli chodzi o te baterie termostatyczne, no to ona już w środku jest tak zmontowana, że podczas próby wszystkie te elementy, które prowadzą do słuchawek, będą po prostu miały przepływ wody. Jeżeli chodzi o te baterie podtynkowe do umywalki, no to ja podczas próby szczelności otwieram kran, tak żeby woda zatrzymała się na korku. Jeżeli ten kran mielibyście zamknięty, no to wysokie ciśnienie może uszkodzić wam mechanizm, który otwiera i zamyka ciepłą i zimną wodę. Dlatego ja je otwieram i wiem, że jedyny opór, jaki będzie tutaj w tej baterii podtynkowej, no to będzie na tym korku, który jest wkręcony. Stelaż pod WC będę montował później, dlaczego ciepłą i zimną wodę połączyłem rurką 16, tak żeby dla całej instalacji zrobić tylko jeden test szczelności. Wcześniej wspominałem wam, że tą nową instalację połączyłem ze starą instalacją w małym WC, dlatego wszystkie kraniki, które znajdują się w tej małej instalacji, wykręciłem i zakorkowałem korkami. Chodzi o to, że kraniki przy próbie szczelności będą przeciekać i nie będziecie mogli uzyskać szczelności. A jeżeli zakorkujecie je takimi metalowymi korkami, no to jest szczelnie wtedy. Jeżeli chodzi o próbę szczelności, to można ją przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza lub za pomocą wody. Ja przeprowadzę tą próbę szczelności, zalewając całą instalację wodą i potem dobijając do odpowiedniego ciśnienia w całej instalacji. Na samym początku podpinam się z pompką ręczną do instalacji. Ja zrobiłem to podpinając się pod oczko w kuchni. Po podłączeniu pompki zalewam instalację wodą i odpowietrzam instalację. Pamiętajcie, że jak będziecie te korki odkręcać z ciśnieniem, no to wypcha wam uszczelkę i potem jej nie dokręcicie. Dlatego ja zawsze otwieram wodę zimną, zamykam ją i idę odpowietrzać oczka. Trzeba kilka razy po prostu podpowietrzać te punkty, ale wtedy mam pewność, że tej uszczelki mi nie wypcha podczas odpowietrzania. Gdy już mam instalację gotową do próby, to zakręcam zawór, tak żeby ciśnienie nie cofnąć do instalacji w tył i dobijam pompką ręczną do 11 barów. Pamiętajcie, że 11 barów no to jest powyżej wielu elementów, które macie wpięte w sieć, dlatego taką próbę trzeba robić tylko i wyłącznie na elementach instalacji. Czyli żadne urządzenia nie powinny być podłączone podczas próby ciśnienia, oprócz tych niezbędnych. Po poprawnym przejściu próby 11 barów spuszczam ciśnienie do 5,5 bara i czekam 120 minut. Jeżeli ciśnienie nie spadnie, no to instalacja jest szczelna. Dodatkowo przed zatynkowaniem tej instalacji zostawiam tą instalację wpiętą w rurociąg. W moim przypadku jest to 2,5 bara i obserwuję, czy coś się nie dzieje w dłuższym okresie czasu. Jeżeli chodzi o ten typ składania rur, no to najbardziej bałem się właśnie tego połączenia za pomocą paku między podtynkowymi elementami, które będą zatynkowane. W tym miejscu odsunąłem rurę ciepłą od zimnej na taką odległość, ponieważ rury, gdy się krzyżują, muszą być odpowiednio oddalone od siebie, żeby było miejsce na kawałek prostej rury, którą będziemy zaprasowywać. Musicie pamiętać o tym, że rura nie może być zaprasowywana na łuku,
ponieważ może cieknąć wtedy. Zawsze musi być odcinek prosty, który wychodzi ze złączki i dopiero robiony łuk. Zgięcie rurki musi być oddalone od zaciskanego złącza 10 średnic rury, która jest wyginana. Czyli łuk powinien się zaczynać w przypadku rurki 21 210 mm od zaciskanej końcówki rurki. Bardzo ważną kwestią są uchwyty do mocowania rur. Tego typu uchwyt służy tylko i wyłącznie do przytrzymania rurki, żeby ona się nie przesuwała podczas wykonania wylewek, czy nie odstawała ze ściany podczas tynkowania. Do punktów stałych musimy użyć specjalnych złączek, które są mocowane do ściany czy do podłogi za pomocą kołków rozporowych i posiadają specjalne zabezpieczenie krawędzi metalowych gumą. Te obejmy powinny być też przystosowane do mocowania rur z tworzywa sztucznego. Ja tworzyłem te punkty stałe, łapiąc rurę przez izolację. Warto pamiętać o tym, że obejmą łapiemy za rurkę, a nie za złączkę. Najbliżej jak się da przy metalowej złączce. Podczas projektowania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej trzeba przyjrzeć się szczególnie wodzie zimnej. Chodzi o to, żeby ona nie była podgrzewana przechodząc koło grzejnika, czy nie była zbyt blisko rury ciepłej, która by podgrzała ją powyżej 25 stopni, gdzie zaczynają rozwijać się już niebezpieczne bakterie dla zdrowia człowieka. Dlatego ja tutaj tą wodę zimną dałem od zewnątrz i dodatkowo odsunąłem ją od wody ciepłej. W tym filmie usłyszeliście tylko o części rzeczy, które trzeba wiedzieć podczas budowy instalacji. Dotyczy się ona tylko wody użytkowej ciepłej i zimnej i rurki wielowarstwowej. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań trzeba przeczytać instrukcję techniczną TC i zastosować się do wytycznych z tej instrukcji. Ja budowałem tą instalację samodzielnie, na własną odpowiedzialność, dlatego nie możesz się wzorować na tej instalacji, którą ja wykonałem. Najlepiej, żebyś przed przystąpieniem do budowy takiego rurociągu przeszedł szkolenie instalatora TC. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć! Yeah.